Witam ponownie. Dzisiaj zajmę się sprawdzeniem luzów zaworowych. Ja już je fizycznie sprawdziłem. Mianowicie rzecz ma się tak, że ustawiamy sobie, akurat teraz jest w górnym martwym punkcie, ustawiamy tak, żeby wałek, żeby zawory były luźne, dokładnie kowadełka. I sprawdzamy na nich luzy zaworowe. Ja akurat mam na pierwszym cylindrze zawór ssący i wydechowy luźny. Mogę je sprawdzić za pomocą szczelinomierza. Tolerancja jest minimalny luz tutaj musi być 2,54 2 mm 54 mm i maksymalny jest to 3,80 chyba 1, jeżeli dobrze pamiętam, więc tolerancja jest dość duża. Jeżeli zmieścimy się do tej tolerancji, to szklanki hydrauliczne zniwelują nam luz, a oprócz tego zawór będzie się otwierał w pełnym zakresie i będzie dochodziło smarowanie do góry poprzez popychacza. Więc zaczynamy. Ja ustawiam sobie szczelinomierz. Milimetr 0,95 0,90, czyli mamy 2,85 2,85. No ja już wiem, że mam 3 mm, czyli 2,85 i 15 trójka i to jest ssący i bardzo ciasno wchodzi. Jeszcze chciałem wspomnieć, że no ja akurat nie ma teraz oleju w szklankach, więc mogę sobie je palcami naciskać, ale w momencie, kiedy szklanki są wypełnione olejem, to nie naciśniemy tego w ten sposób. Amerykanie mają specjalny klucz, który zachodzi tutaj, opiera się o tył z ramiem, można je podnieść. No myślę, że każdy będzie mógł zmontować sobie coś takiego, aby można było sprawdzić te luzy zaworowe. Luzy zaworowe reguluje się poprzez wymianę popychacza albo wkładając podkładki pod mostki. Podkładki, jeżeli ten luz jest za mały, czyli poniżej 2,54, wtedy dźwigamy do góry, zwiększając luz. Ja mam akurat tak na 7. cylindrze, na ssącym, że będę musiał założyć podkładkę. Mam 2,05, a powinno być 2,54. No i żeby nie kombinować, mam blaszki akurat milimetrowe, więc wytnę sobie podkładkę pod mostek milimetrową i będę miał 3,05, więc spokojnie będzie w granicy. Oprócz tego
Tutaj właśnie na wydechowym mam 3,85. Już Wam to pokazuję. Dwa 85. Trzy 70 i 15. Łączę razem kilka. Tu mam, jak mówiłem, milimetr, 0,95, 0,90, 0,85 i 15. Wydechowy. No, luźno. Aha, 15 to za mało. Mam 1 i 1,85 to jest 2,85. Trzy 70, czyli jeszcze 25, a nie 15. Dwadzieścia pięć, 0,25. O. I teraz wchodzi ciasno. Tutaj będę musiał ten mostek zeszlifować. Niby teoretycznie o 400, ale ja zeszlifuję go 1/10 mm i będę w normie. No i tak muszę zrobić jeszcze z kilkoma innymi zaworami. 3 muszę zeszlifować, pod jeden muszę zamontować blaszkę i w tym momencie zawory będą wyregulowane. Kolejność zapłonów jest 1, 5, później jest 4, 2, później mamy 6, 3, czyli 6, 3 i później mamy 7, 8. Więc po kolei luzujemy zawory, kręcąc wałem korbowym. Przy różnych wkładamy szczelinometr i sprawdzamy, jakie mamy luzy. I tak jak mówiłem, minimalnie musi być 2,54, maksymalnie 3,81. Tolerancja jest dość duża. Mogłem to przypilnować w sumie na samym początku, kiedy dałem do obróbki głowicę, żeby to przypilnowali, ale tego nie zrobiłem, więc myślałem, że ma normalną regulację tutaj w tych pierwszych silnikach. Do 71 roku była regulacja. Ten nie ma regulacji, jest tylko hydraulika, więc zrobimy to w inny sposób. No i już wtedy silnik będzie skończony. Będę mógł go zamknąć, uszczeleczka, pokrywy zaworów i przejdziemy dalej do składania rurek i innych rzeczy. Ja już wszystkie mam gotowe. Jak mówiłem, tak zrobiłem. To jest druga blaszka. Jest ona grubości 1 mm. W innych, w tych za luźnych szlifowałem mostki, żeby siadały niżej, a tu jest ciasno, więc jest blaszka, no idealnie pasuje.
Zakładamy blaszkę. Luz był 2,05 mm. Dokręcamy z momentem 30 Nm. Powinien być luz. To jest 2,85. I dokładnie. Więc luzy zaworowe wyregulowane. Zajmiemy się zakładaniem pokryw zaworów. Teraz zajmiemy się deklami, pokrywami zaworów. Ja najpierw odtłuszczę je sobie. Wytrę z kurzu. Dekle już wcześniej wyczyściłem. Uszczelki zakładamy na dekiel. Tak ona będzie. No. Są takie gumki, ja musiałem je podocinać, bo nie były podocinane. Jest to gumowa uszczelka. Oryginalnie Ford zakładał korkowe, ale ja uważam, że gumowe uszczelki będą lepsze.
przyłapuję wszystkie, żeby ładnie siadła uszczelka. I zgodnie z książką Toma Monroe mamy ją dokręcać na 3 razy, tak jak głowicę. Maksymalnie jest 7 Nm, więc ja to podzielę, że najpierw dokręcę na 5, później na 6, a w końcu na 7. Ok. Więc teraz tak jak głowica, 5 Nm. Jest. 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 I ostatnia. Nm. Teraz zajmę się tym samym z drugiej strony. Jak widzicie, niby przykryty, a jednak się kurzy. Oczyszczam to zmywaczem do tarcz.
Jak poprzednio 5 Nm. Teraz 6 Nm. Drugi etap 6 już jest. Teraz 7. Po jakimś czasie, jak to sobie siądzie wszystko, sprawdzę jeszcze raz te 7 Nm. Teraz zajmę się